Shadow of the Colossus autorstwa Fumito Uedy, a właściwie Teamu Ico, to tytuł, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Mało znam osób, właściwie chyba żadnej, która by powiedziała, że gra jest kiepska. To jedna z tych gier, o których źle się nie mówi i bardzo dobrze. Wersja na PlayStation 2 była dziełem, który zdawał się pokonywać limity czarnego pudełka od Sony. Ogromny teren, choć w dużej mierze pusty, robił wrażenie. Zasięg wzroku bohatera pokazywał, jak długą drogę przeszły konsole w ramach tylko jednej generacji. Któż nie pamięta Silent Hilla i rysującego się tła parę kroków przed bohaterem. I choć z czasem magia gry została odarta z tajemnicy, a sprytne sztuczki dewelopera wyjaśnione, to cień Kolosa nic nie stracił ze swojej fabularnej otoczki. W 2011 roku Bluepoint Studio przedstawiło remaster dwóch klasycznych tytułów, gdzie obok Kolosów znalazła się gra Ico. Kompilacja była jednym z wielu remasterów gier z PlayStation 2 i nazywane są przeze mnie leniwymi remasterami. Podciągnięto rozdzielczość i trochę poprawiono tekstury, ustawiono na stałe 30 klatek, bo wcześniej z klatkarzem było różnie, i puszczono do sklepów. Pomimo, że była w zasadzie to dokładnie ta sama gra z lepszym obrazem, za drugim razem bawiłem się nadal świetnie. Gra nie straciła nic ze swojej dawnej magii i wciąż przyciągała mistrzowskim klimatem i ciekawymi pomysłami, choć straciła efekt wow, który przy pierwszej odsłonie był dość częsty. W 2017 roku Sony zapowiedziało remake Shadow of the Colossus, tym razem jednak postanowiono nie iść najprostszą ścieżką, ale zrobić grę całkowicie od nowa, z poszanowaniem materiału źródłowego. Ponownie powierzono to zadanie Bluepoint Studio, które z czasem stało się mistrzem leniwych remasterów. Tym razem jednak nie chodziło o podbicie rozdzielczości czy poprawienie tekstur, a zrobienie w zasadzie całej gry od początku. Zaufanie, jakim obdarzyło Sony Bluepoint, było spore, a ci drudzy nie zamierzali go nadszarpnąć i stworzyli Shadow of the Colossus, na jakie PlayStation 4 zasłużyło. Na samym początku nadmienię, że gra działa w dwóch trybach. W 4K, ale z klatkarzem ustawionym na 30 ramek, lub w 1080p, ale w 60 fps. Połowę gry przeszedłem na tym trybie, a drugą połowę na drugim trybie, zmieniając je co Kolosa. Jeśli jednak sądzicie, że skoro mam telewizor 1080p, to tryb 4K jest mi tak zbędny, jesteście w błędzie. Obraz 4K jest renderowany na konsoli, a następnie zmniejszany do 1080p. Efektem jest to, że obraz jest nie tylko bardziej ostry, ale i pokazuje więcej detali. Także wybór trybu, na którym chcemy grać, jest dość ciężki. W grze wcielamy się w Wandera, który przybywa do zakazanej krainy ze zwłokami dziewczyny Mono. Jego celem jest wskrzeszenie jej z pomocą tajemniczego bytu Dormina. Aby tego dokonać, bohater musi pokonać 16 kolosów zamieszkujących krainę. Wtedy jego życzenie się spełni. Wander wraz ze zwiernym koniem Aro ruszają wykonać zadanie. Sama fabuła stanowi ciekawy materiał do własnych interpretacji, ponieważ gra raczej nie rzuca zbyt dużo informacji. Wiele z nich podlega naszym własnym domysłom i jest to przy okazji część zabawy, aby zinterpretować całą historię we własnym zakresie. Sam jestem zdania, że Wander nie jest pozytywną postacią, a najeźdźcą, który niszczy ustalony przez tysiące lat porządek, aby osiągnąć samolubny cel. Pierwszy kolos nie jest nawet do niego agresywnie nastawiony, po prostu przechodzi obok. Dopiero po wystrzeleniu strzały w jego kierunku rozpoczyna się walka. Oczywiście każdy rozumie historię po swojemu, przedstawiam wam tylko mój punkt widzenia. Grę osobiście dzielę na dwa różne etapy. Pierwszy z nich to typowa gra akcji, polega w zasadzie na pokonaniu tytułowych 16 gigantów. Każdy z nich ma specjalne pola na swoim ciele, gdzie musimy wbić miecz, aby pozbawić go części energii. Jednak aby to zrobić, trzeba najpierw tam dotrzeć, wspinając się po ogromnych cielskach lub odnaleźć sposób na odkrycie słabych punktów. Czasami jest to przewrócenie go na plecy, innym razem wykorzystanie elementów otoczenia do odsłonięcia słabości. Przyznam, że twórcy podeszli całkiem kreatywnie do każdego z przeciwników i na każdego z nich jest inna taktyka. Same kolosy to istoty wzorowane na przeróżnych zwierzętach, choć nie zawsze. Jedne latają, inne poruszają się pod ziemią, a jeszcze inne przechadzają się po terenie lub ukrywają pod ziemią. Bohater musi wykorzystywać ich fragmenty ciała, jak i gęste futro, aby dotrzeć do wrażliwych punktów. Towarzyszy nam specjalny znacznik wytrzymałości. Podczas spinaczki gigant wierzga trzęsie głową, aby zrzucić naszego śmiałka. Gdy znacznik wytrzymałości spadnie do zera, Wander puści się futra i spadnie. A my cały schemat musimy zaczynać od początku.
Pomiędzy poszczególnymi kolosami mamy motyw, który nazwałem kontemplacyjny. To podróż przez piękną, choć pustą krainę w towarzystwie naszego wiernego konia Aro. Autorzy świetnie oddali uczucie samotności, gdyż jeździe towarzyszą nam tylko odgłosy otoczenia. To idealny moment, aby zadumać się nad losem kolosów i porozmyślać nad motywacją bohatera. Teren jest niezwykle rozległy, znajdziemy tutaj pustynię, ruiny opuszczonego miasta, ogromne łąki, gęsty las czy urokliwe zakątki. Jest co zwiedzać i jest na co popatrzeć. Zanim wspomnę parę słów o grafice, muzyka i dźwięk. Muzyka to znane utwory z poprzednich wersji, natomiast warstwa dźwiękowa to istne mistrzostwo. Spróbujcie stanąć w gęstym lesie, podkręcić głośniki i zamknąć oczy. Zrozumiecie, o czym mówię. Oczywiście, jeśli to remake, autorzy zadbali o to, aby było na czym oko zawiesić. Graficznie już pierwsza wersja Shadow of the Colossus robiła wrażenie. Tym razem, pomimo że widzieliśmy ostatnio wiele wspaniałych miejscówek, choćby w Assassin's Creed Origins czy Horizon, Shadow of the Colossus pomimo swojej pustki oferuje o wiele ciekawsze doświadczenie wizualne. Spora zasługa ogromnego zasięgu pola widzenia i skali wszystkich obiektów. Wszystko w grze jest ogromne, przez co bohater zdaje się być mały i nieważny. Faktycznie skala w grze ma ogromne znaczenie i jeszcze bardziej uwypukla uczucie samotności. Autorzy odwzorowali po mistrzowsku oryginalny feeling gry. Oczywiście tekstury zostały przygotowane od nowa, również wszystkie obiekty zostały stworzone od podstaw. Z nie mniejszym pietyzmem studio podeszło do stworzenia kolosów. Ich futro, które reaguje na ruch kolosa, jak i naszego bohatera, to małe dzieło sztuki. Śmiało mogę powiedzieć, że gra jest jedną z najładniejszych tytułów ostatnich miesięcy. Pokazuje, że nie trzeba nasyconych kolorów, ogromnej liczby obiektów na ekranie, a wystarczy zielona łąka z majaczącymi w tle górami, aby zachwycić się widokiem. Niestety twórcy postawili sobie za punkt honoru jak najwierniej oddać oryginał, więc doprowadzająca do szału kamera także się tutaj znalazła. Zazwyczaj chce ona jak najlepiej pokazywać krajobraz i pędzącego Wandera na koniu. Niestety to ona najlepiej wie, jak powinieneś oglądać akcję, więc w sytuacji, gdy walczysz z kolosem i musisz posiłkować się kamerą, aby odpowiednio ją ustawić, staje się ona twoim największym wrogiem. Dość dziwne podejście, bo można było dać możliwość wyboru pomiędzy oryginalnym a jakimś nowym rozwiązaniem. Niby są możliwości regulacji tej cholernej kamery, ale to trochę za mało. Natomiast fajnym pomysłem jest dodanie trybu foto, choć nie jestem wielkim fanem tych opcji, to mnogość funkcji, filtrów robi wrażenie i pozwala stworzyć naprawdę piękne obrazki. Shadow of the Colossus dołącza do moich ulubionych remake'ów obok Yakuza Kiwami i Crash Insane Trilogy. Bluepoint wywiązało się z zadania po mistrzowsku. Udało im się nie tylko odświeżyć i podciągnąć wizualia do aktualnej generacji, ale zachować niepodrabialny klimat oryginału, a przy tym, pomimo wielu innych wspaniałych gier, wywołać efekt wow w grze, którą wielu z Was już doskonale zna. Z całego serca polecam Shadow of the Colossus. Jest to unikalne doświadczenie i każdy szanujący się gracz powinien poznać historię Wandera. Choć nie ma tutaj wybuchów i strzelania, gra pozostaje na długo w pamięci. I to w mojej opinii było największym dokonaniem Bluepoint. Stworzyć niezapomnianą przygodę dla kolejnego pokolenia graczy, ale i odświeżyć ją w mistrzowski sposób tym, którzy już ją doskonale znają.